Jak to jest, że nie chce nam się iść do pracy, ale pracujemy? Nie chce nam się gotować obiadu, ale jesteśmy głodni, więc idziemy do kuchni i przygotowujemy potrawy. A wieczorem, kiedy jesteśmy zmęczeni, przypomina nam się, że mieliśmy zadzwonić do przyjaciółki. I pomimo wszystko sięgamy za telefon i dzwonimy. Jeśli natomiast chodzi o okazywanie miłości naszemu małżonkowi, to choć wiemy, że jest to niezwykle ważne, to często z tego rezygnujemy. O ile wszyscy się zgodzą, że telefonować, gotować, pracować jest czasownikiem, czyli wymaga określonego działania, zaangażowania psychicznego czy fizycznego, to słowo kochać jakby tym samym prawom nie podlegało. Dlatego ogłaszam dzisiaj wszystkim: kochać to czasownik. Co w związku z tym? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Może jesteś na etapie w swoim małżeństwie, że wydaje Ci się, że już nie kochasz swojego małżonka, że uczucie, które było między Wami, gdzieś się ulotniło. I powiem Ci, że masz rację. To uczucie, które było z Wami, kiedy się zaczęliście spotykać, kiedy byliście narzeczeństwem i które spowodowało, że postanowiliście spędzić ze sobą całe życie, ulotniło się. Dlatego nie ma już między Wami tego uczucia podekscytowania, które było kiedyś. To nic dziwnego. Zmieniacie się i sposób przeżywania Waszego związku również się zmienia. Nie oznacza to jednak, że już nigdy nie będziesz zakochana w swoim małżonku, nie będziesz zakochany w swojej żonie. W miejsce uczucia zakochania pojawia się miłość, która uczuciem nie jest. Skomplikowane? Już wyjaśniam. Co spowodowało, że na początku Waszej relacji czuliście się kochani? Podejrzewam, że spędzaliście ze sobą dużo czasu, rozmawialiście, dawaliście sobie prezenty, była między Wami namiętność i to ona doprowadziła Was do ślubu, bo chcieliście spędzić już na zawsze ze sobą życie. Przyszedł ślub, na którym przysięgaliście darzyć się miłością przez całe życie. Uwaga! Nie przysięgaliście czuć miłość, ale kochać każdego dnia. A to znaczna różnica. Dziś tej różnicy nie postrzegamy i sami jesteśmy sobie winni. To romantyczne filmy i seriale zrobiły nam wodę z mózgu. To one ukształtowały w nas obraz, że miłość to jest sprawa podekscytowania, emocji, namiętności i cudownych chwil. A przecież miłość to także nieporozumienia, to także kłótnie, frustracje czy rozczarowanie. Gdy natomiast wierzymy w definicję podawaną nam przez seriale, to traktujemy małżeństwo jako umowę pomiędzy dwojgiem ludzi i to w dodatku na czas nieokreślony. Tutaj nie ma miejsca na poświęcenie, nie ma miejsca na wymaganie od siebie nawzajem. Trudno w tym wszystkim odnaleźć element zobowiązania, chęci aktywnego kochania, pomimo problemów, które w każdym małżeństwie się pojawiają. I oczywiście są różne sposoby okazywania miłości. Są różne sytuacje i nieraz miłość będzie wymagała od nas troskliwości, opiekuńczości, a w innej sytuacji stanowczego stawiania granic. Jednak mądra miłość to jest nakierowanie na dobro drugiej osoby, na dobro małżeństwa czy dobro rodziny. Nie musimy kochać. My decydujemy, żeby kochać. My decydujemy, żeby się zaangażować. Wyobraź sobie sytuację, kiedy po ciężkim dniu w pracy za chwilę masz wejść do domu. Jesteś sfrustrowany i zmęczony. Gdy nie postanowisz chwili przekraczania progu domu, że chcesz kochać swoją rodzinę mimo wszystkiego, co Cię dziś spotkało, prawdopodobnie będziesz drażliwy, poirytowany albo nieobecny. Jednak jeśli przed wejściem do domu po prostu przypomnisz sobie tę banalną, wydawałoby się, myśl, że chcesz kochać swoją rodzinę, swojego małżonka pomimo takiego złego dnia, to zobaczysz, co się stanie. To nie magia. Nie zapomnisz od razu o wszystkich negatywnych kwestiach, ale gwarantuję Ci, że na przykład zastanowisz się 3 razy, zanim powiesz jakiś przykry komentarz żonie, mężowi, zanim podniesiesz głos na dzieci. Po prostu zaczniesz dokonywać świadomego wyboru, bo zdecydowałeś, że kochasz. Nie powiem, że to łatwe. Sama nieustannie się z tym zmagam i codziennie przypominam sobie tą zasadę.
Jednak małżeństwo to ciężka praca. Nie dostaje się w dniu ślubu gotowego produktu, ale się nad tym pracuje. Wymaga to ciągłych decyzji, ciągłego przekraczania siebie, bo kochać to czasownik. Jestem bardzo ciekawa, czym dla Ciebie jest słowo kochać. Czym jest dla Ciebie mądra miłość? Daj znać w komentarzu. Proszę Cię także również o subskrypcję. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to koniecznie naciśnij łapkę w górę. Pamiętaj, że Twoja decyzja może naprawdę dużo zmienić. Jeśli zdecydujesz, że kochać, to Twoja rodzina i Twoje małżeństwo będzie się zmieniać na lepsze. Pozdrawiam Cię serdecznie.